Dzisiejszy odcinek nie będzie o malowaniu, a będzie o tym, jak wymienić płótno w Blade Ramie na nowe i przygotować je do tego, aby można było po nim malować. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, jestem Piotr Kiczkajło i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że namalujemy obraz i nie będziemy zadowoleni za bardzo z efektów końcowych. Co wtedy robimy? Jeżeli był on malowany cienkimi warstwami, to możemy po prostu zamalować go farbą akrylową lub użyć do tego na przykład gesso, który jest stosowany do gruntowania płótna i zacząć malować od nowa. Ale jeżeli był on malowany grubymi warstwami, z wypukłą fakturą, tak jak to często bywa przy malowaniu abstrakcji, wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zdjąć stare płótno i założyć nowe. Do wyboru mamy albo płótno bawełniane, albo lniane. Lniane jest uznawane za bardziej szlachetne z racji tego, że jest bardziej trwałe i częściej stosowane przez większość artystów. Jego minusem jest to, że trochę gorzej się naciąga je na Blade Ramę i z racji tego, że ma rzadziej rozmieszczone włókna, to potrzebujemy więcej warstw tego środka gruntującego gesso do przygotowania go do malowania. Przy płótnie lnianym potrzebujemy około 5 warstw gesso do zagruntowania, gdzie przy płótnie bawełnianym wystarczą nam 2-3 warstwy, ponieważ ma gęściej rozmieszczone płótna, ale płótno bawełniane nie jest uznawane za tak szlachetne jak lniane, ponieważ jest mniej trwałe na upływ czasu, ale jest tańsze od płótna lnianego. Z materiałów, które będą nam potrzebne, to oczywiście płótno, jakieś nożyczki i ołówek do wycięcia płótna. Do naciągania możemy użyć takich specjalnych szczypców, ale równie dobrze możemy naciągać ręcznie, bez użycia szczypiec. Żelatyna do przeklejenia płótna, pędzel, gesso, preparat gruntujący. Możemy także użyć szpachelki do nakładania tego gesso, ale możemy również pędzlem. Mam już przygotowane podobrazie, w którym muszę wymienić płótno. Zacznę sobie od jego zdjęcia z Blade Ramy przy pomocy śrubokręta i kombinerek. Kiedy płótno już mam zdjęte, sprawdzam sobie, czy Blade Rama nie jest zwichrowana i ewentualnie próbuję ją trochę wyprostować. Przy wycinaniu płótna odmierzam je sobie tak, żeby po założeniu zachodziło na przynajmniej połowę ścianki
bocznej ramy. Zapomniałem wcześniej wspomnieć, abyście przygotowali również takera do przybijania wszywek. Ja używam wszywek o długości 10 mm. Samo naciąganie płótna robię w ten sposób, że wbijam pierwszą wszywkę po środku tego dłuższego boku ramy, następną wbijam naprzeciwko, czyli obracam sobie ramę i delikatnie naciągając płótno przybijam wszywkę kolejną po drugiej stronie. Następnie obracam sobie ramę o 90 stopni i tak samo postępuję z krótszymi bokami ramy. Kolejną wszywkę wbijam w jakiejś odległości około centymetra od tej poprzedniej, z tym, że płótno już staram się naciągać pod takim kątem i systematycznie przybijam kolejne wszywki, jadąc aż do rogów, pamiętając o tym, aby po przybiciu jednej wszywki każda następna była po przeciwnej stronie.
Kiedy już dojechałem do końca, zostaje mi taki nadmiar płótna. Aby to schować, składam go w ten sposób, aby te dwie krawędzie się ze sobą pokrywały. Następnie zawijam to do środka. Pokażę może jeszcze raz. Składamy róg w ten sposób, aby te krawędzie się zgrywały. Zawijamy do środka i przybijamy. Ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę, żeby po złożeniu tego nadmiaru materiału nie wystawał on poza bok ścianki. W kolejnym etapie przygotuję sobie żelatynę zwykłą, spożywczą, po to, aby przekleić te płótno, nadać jemu takiej formy membrany, żeby pozaklejać te pory. Po przeklejeniu pierwszą warstwę przetrę papierem ściernym trochę i nałożę drugą warstwę. Zwykłą spożywczą żelatynę rozpuszczam w gorącej wodzie w proporcjach podanych na opakowaniu. Gotowa żelatyna powinna być w postaci czystej, przejrzystej, bez żadnych grudek. Nakładam ją na płótno przy użyciu pędzla, dokładnie rozsmarowując, żeby pokryła mi całą powierzchnię. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekam noc, żeby to sobie przeschło. Na drugi dzień przetrę delikatnie kostką ścierną 120, nie za mocno, tak tylko żeby wyrównać.
żeby nie zetrzeć tej całej naszej warstwy żelatyny, i nałożę drugą warstwę i kolejny raz delikatnie przetrę. Przy nakładaniu żelatyny możecie odnieść wrażenie, że te płótno jest poluzowane, ale nie przejmujcie się tym. Żelatyna po wyschnięciu je fajnie naciągnie i usztywni. Po prawidłowym naciągnięciu płótna i nałożeniu 2 warstw żelatyny płótno powinno wyglądać w taki sposób. Nie powinno mieć żadnych nierówności, a po uderzeniu powinno wydawać odgłos przypominający bębenek. Jeżeli jednak uznacie, że coś poszło nie tak przy naciąganiu i płótno jest w dalszym ciągu za luźne, możecie użyć w ostateczności klinków, wkładając w rogi w ten sposób i dociągając, delikatnie uderzając w klinki, naciągnąć delikatnie blade ramę i w ten sposób płótno jeszcze trochę się usztywni. Ok, kiedy mamy już płótno przeklejone podwójną warstwą żelatyny, delikatnie przetarte, możemy przystąpić do nakładania środka gruntującego Gesso. Gesso jest czymś w rodzaju farby podkładowej składającej się z mieszanki pigmentu, kredy, gipsu i spoiwa. Możemy ją sobie rozcieńczyć, dodając odrobinę wody, żeby nie była tak gęsta i łatwiej się rozprowadzała po płótnie.
Czasami może być tak, że 2 warstwy gruntu nam nie wystarczą i płótno będzie przebijać. Wtedy musimy zagruntować je 3. raz. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gruntu przecieram je kostką dokładnie jeszcze raz, aby uzyskać gładką powierzchnię. Ok, płótno mamy już przygotowane, zagruntowane i gotowe do malowania. Mam nadzieję, że udało mi się trochę wyjaśnić, jeżeli mieliście jakieś wątpliwości, jak powinno się te płótno przygotować do malowania. Jeżeli podobał się Wam filmik, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Zapraszam też do oglądania kolejnego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się.